Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks, tym razem wróżenie z fusów, Crypto University, czyli mieliśmy ponad pół dnia na to, żeby oglądać po angielsku. Mam nadzieję, że wielu z Was zeszło na język angielski i dowiedziało się dużo więcej z tej audycji niż dowiecie się teraz. Zobaczymy. Widzę, że otworzyłem puszkę Pandory audycją, czy Bitcoin nadal może spaść do $1000. Oczywiście to jest bardzo mało prawdopodobny scenariusz, ale jest. Dlatego do komentarzy wszystkich wrócimy oczywiście wieczorem, a my przejdźmy może zwiewnym krokiem do naszego tutaj Bruce'a Willisa i co on mówi, powiedzmy, w tym tygodniu. Just flashed a rare and powerful signal. In fact, over the last 2 years, it's only flashed this signal a total of 3 other times. Dzisiaj porozmawiamy o sygnale, który przez ostatnie 2 lata pojawił się tylko 3 razy. In today's video, we're going to uncover what is this signal and what does it mean for both Bitcoin and crypto. I dzisiaj dokładnie dowiemy się, co oznacza ten sygnał i co on oznacza dla całego świata krypto. I hope you guys are having a beautiful day. Hope you're looking fresh. Hope you have a smile on your face. Mam nadzieję, że macie świetny dzień. Mam nadzieję, że macie uśmiech na twarzy. Widzicie, jaka jest różnica pomiędzy tą osobą, która na przykład Bruce Willis dzisiaj, a Tylerem Jenksem też jest dzisiaj. No, inaczej się ogląda, jeżeli osoba jest od razu uśmiechnięta, pozytywnie nastawiona do życia. Także takim właśnie tonem będziemy się tutaj dzisiaj posługiwać. And I hope you're ready for an incredible video. In this video, Mam nadzieję, że jesteście gotowi na świetne wideo. but we have to start with one of the most critical charts to really paint a strong foundation as we dig into this signal. Musimy najpierw porozmawiać sobie o wykresie, żeby dojść do tego sygnału, o którym mówię, żeby zrozumieć jeszcze bardziej w tym momencie market. We've got to rewind the clock back a few weeks ago. Musimy przewinąć czas parę tygodni w tył. Back to this gravestone doji candle that we covered in 3 weeks ago. Gdzie mieliśmy 3 tygodnie w naszej audycji omówiony doji candle, czyli właśnie tą świecę doji. The video. And at the time of this video, it was very difficult for us to say what we did because I w tym czasie, gdy to wideo powstawało, tak naprawdę było nam trudno stwierdzić, co może się wydarzyć. the gravestone doji candle is a clear cut by definition. Bo to jest tak naprawdę gravestone. Gravestone to można powiedzieć kamień do trumny, więc trumienny kamień, który powodował tą świecę. A candle that's at the top of a rally and Gdzie pojawiła się ona na samej górze wzrostu tego parabolicznego represents a strong reversal i reprezentowała odwrócenie trendu. of the rally. Now, you can see that we're on a weekly chart here, so this was a weekly gravestone doji, which I jesteśmy tutaj na tygodniowym interwale czasowym, dlatego to był tygodniowa doji candle, is way more powerful than a 4-hour or a 6-hour, even a 1 day. która jest o wiele mocniejsza niż dniowa, powiedzmy 4-godzinna czy 1-godzinna, jeżeli chodzi o interwały czasowe. But at the time of this candle and at the time that we made the video, everybody was really predicting 20K. And I kiedy robiliśmy to wideo parę tygodni temu, każdy był tutaj już ustawiony na powiedzmy $20,000. people were really focused on that. The greed index was up over 95 Indeks chciwości był praktycznie na topie, and 92 chyba, which it's never been before. gdy nie było takiej ilości wcześniej na tym wykresie, powiedzmy, chciwości. And there was a lot of hype and a lot of noise in the space. But I było bardzo dużo hype'u i FOMO, można powiedzieć też, i zamieszania na rynku. we said, look, this candle is only found at the top of rallies and it represents a strong reversal. I my tylko powiedzieliśmy wtedy, że ta świeca może być na górze, właśnie na samej górce tego wzrostu parabolicznego i może to oznaczać odwrócenie
trendu. And then a week later, we made our other Wednesday video. Happy Wednesday to you. And Bitcoin was at about 11,000. And we said, watch the short-term rally. I chwilę później powiedzieliśmy też, gdy Bitcoin był za $11,000, uważajmy na mały wzrost. More than likely, we're setting up for a short-term rally. However, pay close attention to our gravestone doji, which represents the reversal. So this is Ale też musimy zwrócić uwagę, wtedy mówiliśmy na tą doji candle, która się pojawiła tydzień wcześniej. often going to end in a fake out. It's going to be a failed rally. And we ended up rallying from about 11,000 all the way up to 13,002 in a large rejection wick. Look at Gdzie potem pojawiła się świeca, gdzie poszliśmy z $11,000 do prawie 13. Zobaczcie na ten knot. these selling wicks with the pressure pushing us down. One oznaczają dużą presję sprzedaży. Jeżeli właśnie od góry schodzi ten knot do, powiedzmy, korpusu świecy. A lot of selling pressure, a lot of smart money taking profits. I bardzo dużo mądrych pieniędzy bierze swoje profity właśnie w takich szczytach. And it pushed us down and we just broke our trend. This is I właśnie w tym momencie przebiliśmy nasz trend. our price action trend, which we've held. Trend akcji ceny, czyli price action. Update on the greed. A lot of things happening here with the fear and greed. Again, when we made our video about the doji candle, we were way up at 95. Jeżeli zrobiliśmy, nie wiem czy pamiętacie, 3 tygodnie temu nasze wideo, to nasz Fear and Greed Index, czyli indeks strachu i chciwości, był na 95. Over here, extreme greed. Well, guess what? We've dropped down on the opposite parallel. W tym momencie jesteśmy po drugiej stronie medalu, 19. We're on the fear, Jesteśmy w strachu. extreme fear, and you can see what's happened. We've continued to create our low here back in April and the fear. We created another low in June. I teraz porównujemy, powiedzmy, indeks strachu, że coraz to niższe doły uzyskujemy, czyli coraz to bardziej ekstremalne wyniki po każdej stronie z tych, powiedzmy, z tego indeksu. And we've continued to make another low here in July. So very interesting trend taking Czyli bardzo interesujący trend. place. We peaked out again at 95 here Mieliśmy ostatnio 95 26 czerwca on June 26th, and we're creating a new trend here. We'll see if that i kreujemy nowy trend w tym momencie. continues to play out. I need to point out the most important charts in crypto. I teraz musimy przejść do najważniejszego wykresu krypto. This is the most important trend line by far for the entire history of Bitcoin. I to jest najważniejsza linia trendu, która jest przez cały czas historii Bitcoina. This trend line right here, you have to know it, you have to study it, you have to understand it. What it started with, look at this. Zaczęła się w 2010 roku, 1 lipca. This is Bitcoin in July when it was about 8 cents, Wtedy kosztował 8 centów. right? We came up here and we formed our resistance, and then this was our first ever bear market. I wtedy uformował nam się pierwszy linia oporu i weszliśmy poza linię oporu. Była to linia wsparcia i nasza pierwsza hossa. After our bear market, boom, we held I potem mieliśmy znowuż zjazd, czyli Bessa się pojawiła right on this trend line. i utrzymywaliśmy się na tej linii. After Trendu. our second bear market, boom, right on this trend Na drugiej hossie tak samo. Doszliśmy, linia wsparcia cały czas nas tutaj podpierała. line, and we stayed on this trend line for about 2 years. I na tej linii trendu poruszaliśmy się przez kolejne 2 lata. 2 years on this trend line. But remember, these are monthly candles. These are not 4-hour candles, which you guys are used to. On this channel, we take a step back and we look at the bigger picture. That's how we stay a couple steps ahead of the other. I na tym kanale zawsze wchodzimy w większy, powiedzmy, pełen obraz, w większą perspektywę, dlatego jesteśmy tak spokojni, jeżeli chodzi o cenę i zawirowania Bitcoina. Humans, and we control our emotions, and we have a mindset for success. I kontrolujemy nasze emocje i to jest nasze założenie do sukcesu. So if you want to take crypto that's really complicated, make it super simple so that you have more success, this channel is for you. Jeżeli chcesz, żebyś po prostu ułatwić tą sprawę, no, ten kanał jest dla ciebie. Hit that subscribe button right now, turn on that bell.
So again, we had our third bear market, and I mamy ostatnią hossę i bessę, w której tutaj zeszliśmy z 6000 pewnie na 3000. we broke the trend line. This was very major. We've covered it at length here. And look, this was a 7-year trend line. I to była 7-letnia linia trendu. We broke it. This is very significant. We came down, we formed our bottom, we went on a parabolic run. Zeszliśmy jeszcze niżej. Teraz mamy ten paraboliczny wzrost. Where did we get stopped out? I gdzie się zatrzymaliśmy dokładnie? It was right here. We had Właśnie na tej linii trendu. major resistance. Why? Gdzie mamy teraz linię oporu. Because if you look left, we know that past support is future resistance. I pamiętajmy, że poprzednia linia wsparcia jest przyszłą linią oporu. Czyli pamiętajmy, uczymy się angielskiego też przy okazji, bo Feniksa nie będzie wiecznie, jak już tutaj zapowiadał. Także linia wsparcia to jest support line. Linia oporu to jest resistance line. Those wicks. Again, we need to paint a clear picture as we approach what is this signal, this rare signal that Bitcoin just flashed, only flashed 3 times in history. We have to understand these fundamental points to make the signal more clear. So I jaki mamy sygnał w tym momencie? Widzimy, dokładniej dowiemy się sygnał, o którym nam mówi ten wykres. these are monthly candles with To są miesięczne świece, big sell-off wicks, które mają duże sprzedające knoty, powiedzmy te powyżej. big long rejections. You can see Mamy bardzo duże odrzucenie our June candle, w czerwcowe, major sell-off at the top. bardzo duża sprzedaż na samej górce tego knota. A lot of smart money, including my students taking profits. And then in this month in July, I w lipcu you can see that we held resistance right i mieliśmy linię oporu, która też nas zniosła z tej ceny. directly at our trend line. Very important to understand these concepts Bardzo ważny do zrozumienia koncept. as we move into the really important pieces here. So we understand that in price action wise, back on a daily chart, we just broke I jeżeli sobie spojrzymy na akcję ceny, our trend line that właśnie przebyliśmy tą linię, można powiedzieć, wsparcia, we've been holding for 104 days. która ona była przez 104 dni. Again, this is on the short term. We talked about that 7-year trend line broken. Mówiliśmy o tej 7-letniej też takim kanale trendowym, a tutaj kanałem trendu, a tutaj mamy właśnie tą krótkoterminowym kanałem trendu tak samo i This on trwał 104 dni. just broke for our parabolic run. That parabolic run that we've been on, we just broke our trend line. Pretty significant, and now we're well aware of that. One thing we're not well aware of is what's happening in the RSI. I jedna rzecz, o której jeszcze tutaj nie wiemy, to co się dzieje w tym momencie na RSI. Take a look at this. Very interesting. Bardzo interesujące. So you can see price action, we started our trend in April. However, with the RSI, we started our trend in November. Okej, jeżeli chodzi o ten kanał, który się zarysował, powiedzmy, który tutaj wyrysował na samej górze, zaczął się on w kwietniu, ale jeżeli wejdziemy na ten kanał, na linię trendu na RSI, ona się zaczęła w listopadzie. It's very interesting. Take a look at this. To jest interesujące. We started our trend many months earlier in Zaczęliśmy nasz trend dużo wcześniej. November with the RSI holding support, boom, holding support again, a third time, a fourth time, a fifth time. I parę razy na tej linii trendu na RSI praktycznie dobijaliśmy. And we broke our trend up here, right? I dużo wyżej, około 17 maja, spadliśmy z tej linii trendu. Momentarily here, but we came back up, we formed our high, and we broke our trend back here. Utworzyliśmy nowe high, czyli nową górę na RSI i wtedy już był ten spadek poniżej. Officially in May. W maju. So this was our warning sign. This is I to było nasze ostrzeżenie. something that you want to look at are these simple trends. Again, crypto Właśnie musimy tutaj patrzeć na te proste
trendy, które się zachowują na wykresach. It can be really complicated. It could be overwhelming. It could be very emotional, but it doesn't need to be. If you keep it super simple and focus on the fundamental pieces of trading, you're going to have so much more success, and that's what we focus on here. I my tutaj się skupiamy na tym, żeby w łatwy sposób zrozumieć cały ten wykres, całe to zachowanie w cenie Bitcoina. So make sure you hit that subscribe Wtedy pojawia się sukces. button. No i oczywiście Right? zapraszam So do polubienia i subskrypcji, bo dzięki temu możemy oczywiście u nich oglądać. Także wejdźcie na ich kanał i wtedy przynajmniej wiecie, przynajmniej po angielsku możecie oglądać, jak się tylko pojawi KRYPTO University. See that we held resistance right directly from this trend. We bounced down, we formed a lower low. You see our low here? We I spadliśmy poniżej tej linii trendu i uformowaliśmy nowe lower low, czyli coraz to niższe doły. formed a lower low. We were Tu mamy jedno, tu mamy drugie. Teraz tworzymy trzecie praktycznie. changing trends. This was a red flag. This was a warning sign. This was foreshadowing for what was to come. So back in June, we made a lower low, and we obviously just made a consecutive lower low, getting rejected again. Very interesting just to look at these simple fundamental points. Bardzo interesujące, żeby oglądać właśnie te proste zachowania na wykresie. But with Bitcoin right now, you can see our stochastic has really cooled off. Jeżeli chodzi o stochastic, w tym momencie mamy taką zimę na tym wykresie, czyli takie ochłodzenie. We've been down below the 20 for a Spadliśmy poniżej 20 little bit of period of time. We're just starting to move to the upside, i w tym momencie zaczynamy poruszać się wyżej, but nothing really substantial ale nic za bardzo nie możemy z tego wyciągnąć. there. A little tiny bit of momentum starting Troszeczkę momentu, który się zaczyna. to move to the upside. ADX-DI, you can ADX-DZIE see the mouth has opened. Our mamy coraz to większe rozwarcie na tym wykresie i widzę, że tutaj przejmują inicjatywę niedźwiedzie. trend is still pretty weak. You could see our yellow line Żółta linia, która mówi o mocy tego ruchu, representing the strength of the trend, pretty weak. Mouth jest w tym momencie bardzo słaba. open, bears obviously in control. You see the red on Dokładnie. Bears in control to oznacza, że niedźwiedzie kontrolują sytuację. Niektórzy nie wiedzą z Was, także niedźwiedzie to są ci, którzy zawsze będą wchodzili i próbowali ściągnąć cenę na dół. Byki to są ci inwestorzy, którzy chcą to the moon iść, czyli jeszcze wyżej. top here. Now, this signal that Bitcoin has just flashed, a rare and powerful signal. I sygnał, o którym mówiłem, ten bardzo rzadki sygnał, który się pojawił teraz, We have been keeping you up to date on this signal, and today is the day we need to really dig into it. i to jest ten sygnał, o którym musimy właśnie powiedzieć dzisiaj. It's a signal that's misinterpreted and misunderstood, To jest sygnał, który najczęściej jest źle interpretowany. and I'm going to tell you how I use it and how I opowiem wam, jak ja go używam you can use it too i jak wy go możecie używać również. to really stay a couple steps ahead of the other humans. The NVT. Czyli NVT. We've been talking about when we go from red to blue, Rozmawialiśmy o tym, kiedy przejdziemy z czerwonego na niebieskie, it's problem time. to jest czas problematyczny dla nas. Well, guess what? We have reached red to blue. I właśnie w tym momencie uderzyliśmy z czerwonego na niebieskie. There are some key points of information that we're going to point out. I ważne tutaj są informacje, które chcemy wam przedstawić. But look, this has only happened a few times in history. Ale zobaczcie, to się zdarzyło tylko parę razy w historii. Only three other times in the past 2 years. Tylko 3 razy ostatecznie w ostatnich 2 latach. You can see we just changed to blue 2 days ago. 2 dni temu przeszliśmy właśnie, czyli dzisiaj mamy 1, 2, 3 dni temu. Uderzyliśmy 14 dokładnie lipca. Przeszliśmy powiedzmy w niebieski kolor. So this is very fresh, this is very new, Także to jest coś nowego, coś ważnego this is substantial. i to jest coś wartego zauważenia. You can see that we changed from red to blue back here in November 2018. Widzimy, że ostatnio, wcześniej około listopada 2018 też przeszliśmy w niebieski. We did it again previously in July Też 31 lipca 2018 of 2018, and we did it again in the past 2 years. i ostatecznie 18 grudnia 2017. Wow.
Powiem wam, że ten wykres robi wrażenie. 18 grudnia, no to był praktycznie na górce. Jakby ktoś poszedł za tym wykresem i był ten wykres, no to powiem wam, zobaczymy co dalej. These are the three. 1, 2, and 3. Czyli 3 razy. One thing to point out, which we'll talk about in a moment, false signals. This I też musimy porozmawiać o takich fałszywych sygnałach, które też były. was a false signal. One day it changed to blue I jeden dzień zmieniło się na niebieskie and didn't change back. i potem zmieniło się z powrotem na czerwone. The one thing that people get incorrect about the NVT Jedną rzeczą, którą ludzie nie rozumieją na temat NVT, is this I use for substantial drops in prices. to co ja używam właśnie tutaj do takich znaczących zmian. I do not use it to trade. Nie używam tego, żeby tradować na tym. Also, this is not for buy signals. So To nie jest NVT dlatego, żebyście kupowali, czyli to nie jest wykres, który mówi wam o sygnale kupna czy sprzedaży. if you're thinking, well, Steve, why didn't we get any signals when in the past few months when we were on a parabolic run? Dlaczego nie dostaliśmy sygnałów, pewnie myślicie, właśnie na NVT, gdy mieliśmy ten paraboliczny wzrost? Because the NVT only represents major sell-offs, which Bo NVT reprezentuje tylko główne momenty, powiedzmy, sprzedaży. we say in every video, do we have a major sell-off? We've been red, so we say no. I mówiliśmy przez parę audycji, czy mieliśmy taki sygnał? Nie, mamy czerwone, cały czas czerwony na NVT wykresie. Concern of a drastic drop down. Czyli nie mówiło nam to o jakiejś wyprzedaży. We're going to get into some situations here, some very, very fascinating pieces of information are developing right now in the NVT, and we need to stay ahead of the game here and understand what is this telling us, what are the secrets I zaraz przejdziemy do tego, żeby się dowiedzieć, co nam dokładnie mówi ten wykres. behind this signal and what does it mean for both Bitcoin and crypto. I co oznacza dla krypto i bitcoina. Because those three distinct areas Dlatego, że te 3 rejony we're going to take a look at more in detail as we progress. oglądniemy chwilę później. What I want you to know is we have changed trends Co chciałbym tutaj podsumować, to przebiliśmy ten trend and 10K right now is the major number. i $10,000 za bitcoina to jest bardzo ważny numer, We've talked about it in previous albo cena. videos and you can see that we are trying to battle 10K I w tym momencie widzimy, że próbujemy odzyskać cenę $10,000. as we speak and our level of resistance from our trend line. So a lot of things happening as we speak as this develops into our correction. Bardzo dużo rzeczy w tym momencie się wydarza, w pójście w kolejną korektę ewentualnie. That we have anticipated. So we're cool, we're calm, Jesteśmy spokojni, we're collective, kolektywni, cool we're level-headed, we're staying emotionless i nie okazujemy emocji. because we knew that this correction was coming 3 weeks ago. Czyli widzieliśmy, że ta korekta nadchodzi 3 tygodnie temu. Czyli z tego dowiadujemy się, że jeżeli ten NVT faktycznie miałby tutaj wejść i nie byłby to fake out, możliwe są kolejne spadki. Widzę, że kolejną rzeczą jest Litecoin, także ucieszy te osoby, które na przykład chcą zainwestować. Now, secret altcoin TA. This is very critical as we understand the moves with Bitcoin. We're covering Litecoin here. We're on the daily chart. And again, in last video, we looked at this trend. And I w ostatniej audycji poruszaliśmy ten trend, który tutaj był w Litecoinie. we said, look, Litecoin formed this trend before Bitcoin. And I Litecoin uformował ten trend, zanim uformował się trend w Bitcoinie, last czyli w lutym 2019. week, we were in this candle right here. This candle just happened. I w ubiegłym tygodniu byliśmy właśnie na tej świecy, którą pokazuje KRYPTO University. As we went live with our video, and we said, look, Litecoin just broke its long-term trend, longer than Bitcoin. More than likely, Bitcoin is just around the corner. I Litecoin wtedy przebił ważny trend. So it's very interesting to watch the price action To jest bardzo interesujące, żeby właśnie patrzeć na cenę akcji albo akcje ceny. develop with Litecoin because Bitcoin will also more than likely start to have the similar types of moves. So I Litecoin prawdopodobnie będzie miał te same ruchy co Bitcoin. for example, Litecoin just is in this candle as we speak. It's a bullish engulfing candle. I w tym momencie, gdy powstawało to wideo, widzimy, że mamy świecę, która
się nazywa Bullish Engulfing Candle, czyli dzięki tego możemy iść jeszcze wyżej. We need to see where this candle will Musimy zobaczyć, gdzie ta świeca nas zawiezie, close, but it's looking really good ale wygląda ciekawie, for the short term ale tylko krótkoterminowo. with Litecoin. Again, this is make no mistake, this is a dramatic downturn. To jest po prostu dramatyczny spadek Litecoina, But again, nothing goes straight down, ale nic nie idzie w linii prostej, w dół czy w górę. nothing goes straight up. There's moves in between, Mamy ruchy pomiędzy and we need to be well aware. i musimy o tym wiedzieć. But it's very important to always take a step back, look at the big picture. That's what we do in this channel. We take this complex world of crypto, make it super simple so that you have more success. My wam ułatwiamy tą robotę, bo ten kompleksowy wykres, który tutaj może być, my go ułatwiamy, dlatego zasubskrybujcie ten kanał. Czasami czuję się jak na markecie gdzieś, wiecie, albo Zakopanem. Osypki tutaj najświeższe. Dobra, przejdźmy dalej. To było słabe. Hit that subscribe button, hit that bell, make sure that you're a part of our team CCU. RSI here for Litecoin is holding critical resistance at 40. You can Jeżeli chodzi o RSI, w tym momencie mamy linię oporu przy 40. see that we just dropped down below there. In fact, the RSI went really substantially low. It was really drastically oversold. So we're seeing a short-term bounce. We'll see if it I mieliśmy po prostu odbicie od 24. can hold, but it dropped down to 24. Really oversold. We always want to do the opposite of the herd. You Czyli mamy na wyprzedanym i zawsze chcemy robić zupełnie przeciwnie do tego, co się dzieje, co reszta uważa. can see our momentum is starting to pick up. Momentum w tym momencie zaczyna się to powiększać, ale widzicie, że przejmują tutaj inicjatywę nadal niedźwiedzie, czyli to może oznaczać kolejne spadki. ADXDI had a big, wide open mouth, however, starting to lose its momentum. Ale zaczyna tracić swoje momentum, bo nie jest to w linii prostej w górę, tylko widzimy, że już mamy zawirowania na tej górze niedźwiedzi. A bit. So trend strength is still strong, but you can see the red dropping. We'll pay close attention to how Litecoin progresses over the course of time. Now, if you want your altcoin covered in the next video, we're going to cover Ok, czyli jeżeli chcecie swój altcoin tutaj dodać, musicie po prostu napisać w komentarzach i wtedy będziecie na pewno tutaj mieli. Dobra, przewinę dalej, żeby te wszystkie upiększacze przewinąć na chwilę. Oczywiście dziękujemy KRYPTO University za świetną robotę, bo to jest za darmo content, tak? I tego nie zmienimy, więc świetna robota. Teraz przejdźmy do tego sekretnego kodu NVT of the NVT. na Right? Bitcoinie. It's time to really focus in on this signal and see what is it saying. Again, Ok, teraz sprawdźmy dokładnie, co nam mówi ten sekretny sygnał NVT. we're on the daily chart. I've customized Jesteśmy na dziennym wykresie teraz, w tym momencie interwale czasowym. Jest to bardziej ulepszony przeze mnie NVT. O ile dobrze pamiętam, tego NVT już nie ma na TradingView. On go zapisał, do tego go ma, jeszcze go ulepszył, tam swoje właściwości powstawiał, no i niby jest lepszy. Zobaczymy. my settings for this indicator, and again, the NVT, you can't find it anymore on TradingView, but we will show you in these videos. So again, make sure that you have that subscribe button hit. So we've got our blue here, Czyli właśnie przeszliśmy na niebieski kolorek. right? When we change from red to blue, that's when the signal triggers. I wtedy, gdy to się zmienia z czerwonego na niebieski, to jest właśnie ta oznaka tej zmiany trendu. Right? Let's look at what's happened in the past. Zobaczmy, co się zdarzyło wcześniej. Our last one that we had was back here in November Ostatni raz było to 12 listopada albo 11 listopada 2018 roku, 2018 when we went from red to blue. We had gdzie przeskoczyliśmy z czerwonego na niebieski. red for a long period of time. We went to blue and we had a massive drop of 51%. Gdzie spadliśmy 51% od tego momentu. But we were all over this call as well. To była chyba ta granica 6000 do 3 praktycznie. We covered this about 1.5 weeks before it happened. I mówiliśmy o tym 1,5 tygodnia, zanim to się wydarzyło. And we said, look, there's a 3-day death cross. Uważajcie, bo wtedy był 3-dniowy death cross. It happened 280 days after we formed our base, just like in 2018. So we were well
ahead of this move. This move was not a surprise to Dla nas to nie była niespodzianka. My o tym wiedzieliśmy. us. We were level-headed, we were even keel, and we were emotionless during that period as well. But 51%, a lot of people were running for the hills. There was blood in the streets. Now, the second time it happened, it wasn't that dramatic at all. There Drugi raz, kiedy to się zdarzyło, nie było to tak dramatyczne jak w listopadzie czy grudniu. was just a 23% Tylko 23% powiedzmy korekty. drop, albeit it was a short period Był to krótki okres of red czerwonego i potem weszliśmy z powrotem w niebieski. going to blue, but again, that's a signal, Ale to jest sygnał. and a 23% drop. So I 23% korekta. it's not always really dramatic. Nie jest to zawsze dramatyczny ruch. However, sometimes it can be very dramatic. Like this, for Czasami to jest dramatyczne, jak mieliśmy tutaj powiedzmy 18 czy 19 grudnia. example. We had our blow off top in Bitcoin. We had change from red to blue, and we had a 70% drop. I wtedy mieliśmy 70% korektę. Now, if we take in the past 2 years, Jeżeli weźmiemy sobie pewnie powie średnią z ostatnich 2 lat, nie oglądałem tego, także nie wiem. and we take these drops 70, 23, 51, we add it up and we find the average, Tak, średnio it's 48. 48%. So let's take a look at this for a second. Teraz sprawdźmy w takim momencie, to pewnie będzie średnia. If Bitcoin had a 48% drop, Jeżeli Bitcoin w tym momencie miałby 48% korektę, gdzie byśmy się zatrzymali? where would that leave us? Jestem ciekaw, czy to nie jest 6500. Zobaczymy. How significant would that be? And again, what we want to do is take the percentage drop from our trigger, right? So it just so happened that our trigger was here in this candle, just like we took our 51% drop from the trigger point. When I będziemy właśnie robić od tego momentu, gdzie ten kolor się zmienił, czyli w tym samym momencie sprawdzimy 48%, ile Bitcoin dzisiaj by kosztował. we change from red to blue, not from the top of the move, from the trigger. So if we go to our trigger point with a 48% drop, you talk about July 15th. To było 15 lipca. So let's zoom in here. So we talk about July 15th. We'll take it from the peak here, Weźmiemy od góra knota, and let's say knota świecy, o. that triggered a 48% drop. Where would that leave us? Is it realistic that we have this type of drop? So we moved our prices over to the other side of your screen for your viewing convenience. That would put us at 5,700 Jednak nie, to jest $5767 and change, right? 5,700 and change if we had an average drop. jeżeli był to średni spadek z tych dwóch lat, które mieliśmy. Now let's be very clear. Does this mean Steve says we're dropping to 5,700? I chciałbym być z wami szczery. Czy to oznacza, że idziemy teraz do $5700? Absolutely not. Nie, absolutnie. And there's a few key reasons to watch I teraz musimy mieć parę rzeczy dodatkowych, żeby patrzeć na wykresie, in the chart, which we'll get into. które nam dopowiedzą temat. But first and foremost, this would be taking the average drop over the past 3 years with a small sample size, just 3 data points to take information from. I to mamy właśnie ten dwuletni wykres, który mówi nam o tym, że za każdym razem jak NVT zmieniało się na niebieski, raz mieliśmy fake out, pamiętajcie, też taki krótkoterminowy, 1- czy 2-dniowy, także to też trzeba zauważyć, ale średnio 48% przez 2 lata pokazywało nam spadki. Teraz może być korekta. So if we had like 23 data points over the course of a 10-year period, yeah, we could say with more certainty that would occur. However, with just 3 data points over a 2-year period, no. Also, I'll tell you this. Is it substantial with a change from red to blue? Absolutely. I czy to jest bardzo ważny czynnik, albo czy w miarę mocny znacznik, jeżeli się zmienia z czerwonego na niebieski? Absolutnie tak. I personally use it to trade? Absolutely not. A czy ja używam do tradowania tego? Nie. My trading strategy is significantly more powerful.
moja strategia jest mocniejsza niż ten wykres. However, I use this as a tool, just Ale używam to jako narzędzia. like I use the Fibonacci Jak używam Fibonacciego, retracement as a tool. I use the Elliott wave jak używam fal Elliota, as a tool. I use the Bollinger Bands as a tool. jak Bollinger's Bands jako narzędzie. There's a lot of tools that you I to jest jedno z narzędzi, on tutaj próbuje to powiedzieć, które można używać do zmiany trendu, określania właśnie, czy możemy mieć jakiś ważny ruch, ważną zmianę. need in your toolkit to really be a professional and skilled trader. But I'll show you this. We're just 2 days in. Ale pokażę wam to. We're 2 days in. This could still be a false signal. To może być nadal fałszywy sygnał, bo dopiero mamy 2 dni. What is a false signal? It's when we have a signal, red to blue, but it's short-lived and fakes everybody out. I co jest fałszywym sygnałem? Powiedzmy, mamy 1-2 dni, wchodzimy w niebieski, Just like back here. We had this one day jak mieliśmy jeden dzień we wrześniu, 7 września około, where we changed from red to blue, gdzie zmieniliśmy z czerwonego na niebieski and we did not have a substantial i nie mieliśmy żadnej poważnej korekty. drop. This was a false signal. You can see that prices were down here at 6,000 and we essentially just consolidated for a few more months, I potem mieliśmy konsolidację przez parę miesięcy, nic tutaj się nie wydarzyło. right? We need to let this breathe and Musimy dać temu narzędziu oddychać grow into its own as this przez więcej dni, correction develops. jak ta korekta będzie się jeszcze powiększała. If in 3 or 4 days from now we have Jeżeli przez 3 czy 4 dni 3 or 4 more days of blue, all right, we're going to take mamy jeszcze niebieski kolor, wtedy ok. it significantly more serious. Jeżeli ktoś z was słucha i zapisał powiedzmy ten NVT sygnał, bo nie ma go na TradingView, jeżeli możecie się podzielić w komentarzach za to, co robimy ze społecznością albo na Discordzie, byłbym bardzo wdzięczny za to. Jeżeli ktoś śledzi ten wykres i ma go gdzieś na TradingView, zrzut zrobić 3-4 dni później, czy nadal mamy niebieski. Przynajmniej jesteśmy tu jako jedna wielka drużyna, ekipa i dlatego można pomagać innym, bo na pewno będą pytania w komentarzach, gdzie mogę ten sygnał dostać, gdzie można na TradingView. No nie ma go już na TradingView, ale niektórzy może z was zapisali, więc jako wzrost za to, że tłumaczymy i pomagamy, możecie też pomóc społeczności Feniksjanom i Feniksjanek, jeżeli możecie w komentarzach dać, albo na Discordzie gdzieś, powiedzmy, nawet rzut ekranu, nie musicie koniecznie podawać danych do tego NVT. Seriously, and we'll dig into more evidence to Także czytajcie komentarze w kolejnych dniach pod tym filmem. gather a more substantial understanding of what is going to happen. In the next chart, I'm going to show you a little more clearly what I am looking for and what I expect in terms of price action. I na następnym wykresie pokażę wam, co dokładnie tutaj przewiduję ewentualnie i co może się wydarzyć. But again, all the answers are in the charts, Ale wszystkie odpowiedzi zawsze mamy na wykresach. and there's a lot of just ridiculous information I mamy bardzo dużo tych informacji, that Facebook coin gdzie mamy Facebook Coin and the government i rządy, manipulated Libra, the price and pushed prices down. i że inni manipulują teraz ceną Tether. That's absolutely silly. To jest tak naprawdę śmieszne. That's laughable. There are 0 professional traders on planet Earth that would believe anything that's in the news or anything. Tak naprawdę jest 0% profesjonalnych traderów na świecie, którzy tak naprawdę by uwierzyli w to, że newsy regulują marketem. No, ja bym polemizował troszeczkę. That's in the chat group. We were well aware and we were prepared for this drop in price back 3 weeks ago when we saw our gravestone doji candle. We were well ahead. We were a couple steps ahead. My już wiedzieliśmy o tym parę tygodni temu. Dobra, ja przewinę na kolejną rzecz, bo już 38 minut. As this really unfolds, right? We had one Jak to w tym momencie się, powiedzmy, wydarza, rejection, we had our low, we had another rejection, we created mieliśmy odparcie ceny, spadek, odparcie ceny kolejne, czyli kolejny spadek, kolejne niższe doły. a second low. Nothing goes straight up or straight down. Nic nie idzie prosto w dół albo prosto w górę. We could very well rally back into the 11,000 Możemy na spokojnie dojść do $11,000, nawet w cenie Bitcoina, range and get rejected again. i możemy mieć kolejną
odparcie 11 000 and create another lower low. i zejść jeszcze niżej. So everything really, if you take a couple steps back from the Jeżeli troszeczkę odejdziesz od wykresu na większą perspektywę, charts, that's when things become really clear. wtedy dużo więcej jesteś w stanie zauważyć. That's what I'll show you on the next chart. So again, we need the NVT to really develop over the next handful of days to I podsumowanie, NVT musi się jeszcze bardziej tutaj ujarzmić albo pokazać przez kolejne dni, a week że nie będziemy mieć fake-outu, to really create some solid evidence. że będziemy mieć wtedy poważny dowód na to. Right now, it's still questionable evidence, but very powerful, and we need to pay attention to it. So let's get into the next chart. And this will create a Zobaczmy następny wykres. more clear picture of what I expect in terms of how this is going to really look and what we want to pay attention to. I to nam da jeszcze większą perspektywę, na co zwracać uwagę i jak ja czuję, że co może się ewentualnie wydarzyć. Right now. So what we have here is this chart I've showed you starting probably about 6 months ago. I pokazywałem wam ten wykres, który zaczął się wcześniej około 6 miesięcy temu. And we put these stages, these I pokazaliśmy wam te schody, czy kolejne, powiedzmy, rejony, w które może wejść Bitcoin. clear, distinct levels that Bitcoin has to battle through. And we said clearly many months ago, if Bitcoin passes 10K, I mówiliśmy o tym, że jeżeli Bitcoin uderzy w $10,000, the next big level of resistance is 14K, kolejny poziom oporu jest 14 000. 13.9K. But 13 800 byliśmy. we'll call it 14, right? Why did we pick this number? Which direction do we look? Here's a bonus question for you. I jak znaleźliśmy ten numer, tą cenę 14 000? No to ja już wam odpowiem. Patrzymy w lewo, w stronę wykresu. Which direction do we look? We're always looking left. And when we do, we say, okay, 10K is a major level. Why? $10,000 to jest główny poziom w tym momencie. Why? Because on these monthly candles, 10K is extraordinarily powerful. Dlaczego? Bo jeżeli spojrzymy na lewą stronę wykresu, przez parę miesięcy utrzymywaliśmy się, powiedzmy, pomiędzy linią wsparcia a linią oporu na 10 000. Major level of resistance. To było w ubiegłym roku, czy powiedzmy nawet w grudniu 2017, styczeń 2018. Major levels of support for many months. Przez wiele miesięcy. Dlatego wtedy mamy te ceny wyznaczone. Well, once we pass that, where's the next major level of resistance? Jeżeli przejdziemy to, gdzie mamy następny poziom, powiedzmy, linii oporu? If we go above 10K, we're not caring about the wicks. The wicks do not tell a complete story. The bodies of the candles as we I zawsze patrzymy wtedy na świece. Świece. Nie patrzymy na knoty. Patrzymy na świece, czyli korpus świecy. always discussed are where the secret sauce lies. And we said, look, we've got these two candles back in December 2017 and back in January 2018. I wtedy patrzymy w lewo. Mamy dwie świece, korpus świecy, grudzień 2017, styczeń 2018. Look at where the bodies of the candles got rejected down from. Exactly 13.9K. I zobaczmy, gdzie mamy te korpusy świecy po lewej, 13,900 i dokładnie z tej ceny się odbiliśmy, 13,900 w ubiegłym miesiącu, ile dobrze pamiętam, We'll call it 14, right? albo w maju. Exactly. This was our major resistance. So when we passed 10K, where did we get? Czyli jeżeli pokonaliśmy 10 000, weszliśmy w kolejny poziom, czyli w kolejną linię oporu. Where did we have this major pressure pushing us down? Exactly. Look at the wick went right to our line. This I dokładnie do tej linii doszliśmy. is a chart I showed you like 6 months ago. Ten wykres pokazałem wam 6 miesięcy temu We've covered it many times since. i pokazywaliśmy parę razy. But this is how to keep crypto simple. I to, jak właśnie powinieneś traktować krypto. Prosty sposób. You can look at the day to day and the hour to hour. Możesz patrzeć dzień za dniem, godzina do godziny. Check the prices on your Możesz sprawdzać na telefonie swoje ceny. phone all day and then one day people say Bitcoin is going up and the next day they say I w jeden dzień ludzie mówią, Bitcoin idzie w górę. Drugi dzień, Bitcoin idzie w dół. Czasami tak jest na Discordzie. Odpalam, krecha w dół.
odpalam, krecha w górę, pompa. Witamy w świecie Wild Wild West, czyli dziki zachód. It's going down, and then the next day it's going up and down and up, and stress and anxiety. I wtedy pojawia się stres i Or you can take a couple steps back. możesz też wyjść spoza tego świata newsów, wiadomości, emocji. You could take a deep breath. Możesz się rozluźnić, odpocząć You could look at the i spojrzeć na to wszystko z wyższego lotu Feniksa. Wow. big picture and you could say, okay, A mógłbym z nim razem gdzieś pracować, nie wiem. I get it. I understand it. Simple, clear information. Na deptaku, na krupówkę. So, what we want to look at, we're in this monthly candle now. It hasn't closed. What we want to see, if this candle can close above 10K, that's very significant. I na co trzeba teraz zwrócić uwagę? Jeżeli na miesięcznym ta świeca zakończy się powyżej $10,000, to jest bardzo ważne, czyli całe ciało świecy powyżej $10,000. If it doesn't, Jeżeli nie, that means the next month's candle will start with resistance from 10K, which could push us down into this area. kolejna świeca może zapoczątkować, jeżeli przebijemy jako linia oporu 10,000 i możemy już zejść do niższego kanału. 6361 widzę jest pomiędzy 10-14. Let's make it very clear. Our next, if we have 10K as resistance, our next major support, and it's major, is 6.3K. Jeżeli mamy 10,000 jako linia oporu, następna, tak jak to mówiłem, jest 6300. Right? So, Linia wsparcia. I expect if we hold 10K as resistance to hang out in here for maybe 1 to 3 months. I jeżeli to się zdarzy, wydaje mi się, że powinniśmy się utrzymać pomiędzy 6300 a 10,000 przez kolejne około 2-3 miesiące. And that would be so healthy. I to by było naprawdę zdrowe do ceny Bitcoina. As I've told you for the past several weeks, this was not a healthy move. Jak mówiłem wam, przez ostatnie parę tygodni to nie był zdrowy wzrost. And I know everybody wanted to believe it was so healthy and that we were just going to go straight to 20K. Ale wiem, że każdy z was chciałby już iść do 20,000 i każdy mówił parabolicznie, to the moon. And I'm always the person on the other side of the I ja zawsze jestem po drugiej stronie płotu, Feniks siedzi na płocie, także wy z drugiej strony płotu, no, wszystko się zgadza. fence telling you things that you probably don't want to hear, but you know that I always speak the truth. And I Także zawsze mówię prawdę. told you this was not healthy. I mówiłem, że to nie jest zdrowe dla organicznego wzrostu ceny Bitcoina. order to make it healthy, we needed a consolidation period for a few months, and we may be getting it as we speak. So this may be a blessing in disguise. If we can consolidate down here, that would be a very powerful sign for the health and wellness and the future growth of this bull market. Jeżeli będziemy konsolidować właśnie w tych granicach, to będzie bardzo zdrowe dla organicznej ceny wzrostu Bitcoina. Right? So that's what I'm watching right now, this I to będziemy właśnie obserwować w kolejnym tygodniu. monthly candle, where it closes, where the next monthly candle starts. Czyli pamiętajcie, do końca miesiąca musi się uformować świeca powyżej 10. Jeżeli się nie uformuje całym korpusem powyżej 10, to może oznaczać, że kolejny miesiąc do 3 będzie korekta pomiędzy, albo ruch, trend boczny w granicach 6300 a 10,000. And 10K is the major level. I to jest oczywiście zdanie KRYPTO University. Także powiem wam, że ciekawie mi się ogląda. Razem z wami KRYPTO University, nie wiem, jakaś energia podobna do mnie tutaj bije, od razu się pojawia żart. Mam nadzieję, że wam nie przeszkadza to. Ja wam życzę wspaniałego dnia. Do KRYPTO University wrócimy za tydzień w czwartek. Zawsze wam daję szansę, żebyście oglądali przynajmniej przez pół dnia po angielsku, bo nie o to chodzi, żeby odbierać subskrybentom KRYPTO University, tylko chodzi o to, że ci, którzy naprawdę mają problem albo się uczą razem z Feniksem, no to przynajmniej macie coś dla siebie. Życzę wam wspaniałego dnia i pamiętajcie, dokładnie, zostańcie z Bitcoinem.